Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Aśka. Dzisiaj będzie troszeczkę taki, może nie troszeczkę, a bardzo doświadczalny film, więc no po tytule już pewnie widzicie, co będzie się działo. Ja się cieszę, że tutaj jesteście, że wstąpiliście na ten film. Mam nadzieję, że Was zainteresuje i może troszkę pomoże. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, bardzo serdecznie do tego zachęcam. Wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami, zwłaszcza kiedy klikniecie w dzwoneczek. Ja też się bardzo cieszę, że tutaj jesteście, razem ze mną współtworzycie też ten kanał. Jest mi niezmiernie miło i wszystkim też wspierającym bardzo dziękuję, że wspierają mnie jeszcze dodatkowo. Tak się troszkę zacinam, bo myślę cały czas o tych papierach, powiem Wam szczerze. Papiery pochodzą... Słuchajcie, o ile mnie pamięć nie myli, z AliExpress. Kupiłam je kilka dobrych miesięcy temu, to było jeszcze w ubiegłym roku, to nawet nie kilka, no więcej, bo już mamy już czerwiec, więc no ponad pół roku temu solidnie, to nawet nie było chyba jeszcze przed Scrapmasem, o ile gdzieś tam sięgam dobrze pamięcią. Wydaje mi się, że to było AliExpress. Moi drodzy, gdzieś, jak do tego w ogóle doszło, nie wiem, gdzieś pojawiły mi się, wiecie, jak czasem się przegląda jakieś dane treści, papiery, nowości, oglądałam sobie, szukałam prawdopodobnie to był Scrapmas, albo szykowałam się do warsztatu na styczeń. Nie przypomnę sobie, być może tak, bo ja potem w styczniu robiłam z niebieskiego, więc mogło być tak, że szukałam jakichś niebieskich papierów i gdzieś tam w podpowiedziach na Google, gdzie tam zahacza się grafiki, te papiery mi gdzieś tam wyskoczyły lub podobne. No i tak właśnie dostałam się na Ali. I myślę sobie, oczywiście no, nie będę robić warsztatu z tych papierów, ale weszłam, no i wiecie, przeglądam wzory, całkiem takie fajnie wyglądające i myślę sobie, spróbuję, zobaczę, co to jest warte. Kiedy to przyszło, słuchajcie, już wiedziałam, że to nie jest za wiele warte. Cena też nie była wielka, więc no wiadomo, nie będziemy płakać. Nie było gramatury papieru, tam chyba nawet nie jest to jakimś modzie, żeby taką gramaturę podawać. No był to format taki nasz tradycyjny, 30×30, było 12 cali na 12. Ja sobie sprawdzę dokładnie, jak to wygląda rozmiarowo tu, żeby nie było, że coś tu będę kminić. To jest dokładnie 30, więc one nawet nie mają 30,5, tak jak nasze tradycyjne papiery, a mają 30. Słuchajcie, no co mogę powiedzieć? No fajne, ale gramatura totalnie nie moja. Wy wiecie, że ja nie znoszę, nie lubię, nie cierpię, słuchajcie, cienkich papierów. Nawet kiedy u nas na naszym rynku były takie 190, to ja już cierpiałam, już mi, wiecie, wysypki skrapowej dostawałam, więc nie było mi z nimi po drodze. Tym bardziej te, które jak ja ich dotykam, powiedzieć, że to jest kartka z drukarki, to bym nie przesadziła. To może mieć z 90 gram, więcej nie będzie miało, a więc to jest taka kartka, albo nawet, wiecie, jak drukujemy po prostu kartki zwykłe w drukarce, więc nie jest to wysokich lotów. Jeżeli komuś nie przeszkadza praca na takich cienkich papierach, to myślę, że, no wiecie, za tą cenę może być tym zainteresowany. Dla mnie to jest pomyłka. Dla mnie to jest w ogóle kosmos. Nie lubię, nie znoszę, nie lubię i raczej u mnie trudno takie papiery widzieć w pracach. Tak więc wiecie, ja nawet rezygnowałam z pracy z markami, rezygnowałam, no nie pojawiały się u mnie na kanale, bo ja bardzo nie lubię takich cienkich papierów, a tutaj to już w ogóle jest kosmos, no bo tak jak wspominałam, te, które mieliśmy na naszym rynku, które się pojawiają, mają około 190 gram. No, to już jest, powiedzmy sobie, prawie że pewnie dwa razy tyle, bo to naprawdę to jest taka szmateczka. Ale skoro wyzwanie to wyzwanie, spróbujemy coś z tego stworzyć, aż mi szkoda kwiatków na tego używać trochę do tego, ale no, żeby nie było. Ja sobie tu przygotowałam kwiatuszki. Na pewno są to kwiatuszki, czy może inaczej, te, nie wiem, czy to są Anikirus, ale chyba nie. Nie pamiętam, ja mam całą szufladę kwiatów foamiranowych. Te kwiateczki, słuchajcie, choćbyście mi tu nie pamiętam, od kogo dostałam. Jeżeli będzie to oglądać osoba, od której te kwiatuszki dostałam, zobaczcie, w takim pudełeczku, to było gdzieś przy świętach, to niech tutaj napisze w komentarzu, że to jej. Ja jeszcze tutaj na dole też dostałam, zobaczcie, do tych kwiatków takie, ale chyba tutaj nie wykorzystamy, bo
chociaż tu jakaś jest jasna serwetka, zaraz zobaczymy. Piękna taka brama, takie drzwi, no to dzisiaj tu nie bardzo do tego, chociaż wcale by to nie było złe, ale ta wycinanka jest sztywniejsza od tych papierów. Ta duża, taka kremowa serwetka, no nie bardzo. Ta już by była prędzej. To ja śmiać mi się chcę, słuchajcie, naprawdę, bo te skrapki wycięte są naprawdę o wiele grubszy papier mają niż ten skrapowy. To może by się tutaj jakoś tak nadało. Nie wiem, czy to zbyt mi nie odbiega kolorystycznie, już nawet ten kremowy by był. Zobaczymy, jak zaczniemy to układać. W każdym bądź razie osoba, od której otrzymałam, jeżeli będzie oglądać ten film, niech mi napisze, jeżeli pamięta, czy to jej. Ja, słuchajcie, mnóstwo dostawałam, mam mnóstwo kwiatów, które otrzymałam i tak trudno, muszę sobie teraz pisać, jak mam w pudełeczkach, że to dostałam na przykład tam, nie wiem, od Ani Edytki, czy od kogoś, więc wtedy będę pamiętać, coś mi tam leci i nie wiem co. Przepraszam. W każdym bądź razie mamy, słuchajcie, mamy takie kwiatuszki, sobie tak dobrałam je mniej więcej, no mówię, żal mi ich jest wykorzystywać na to, ale może, wiecie, może się mylę, może kartka wyjdzie fajna. Jedyne obawy, jakie mam, to z klejeniem, bo wiem, że to jest cienki papier. Cieszę się, że jestem przy tej starej wersji mojego kleju, bo on jest troszkę gęstszy, więc może będzie większa szansa nim jakoś bardziej operować tutaj i coś z tego stworzyć. Zatem obejrzymy sobie teraz, zobaczymy sobie teraz te papiery. Baza, jakby taka podstawa tutaj tych wzorów, to są nuty. Ja sobie zerknę tylko, czy mnie tutaj fajnie widać, żebym wszystko ładnie pokazała. Dobra. To są nuty i tak naprawdę te nuty przewijają się przez wszystkie kartki, bo ja już sobie tu oglądałam prawie wszystkie, większość. Więc nie mamy takiego pola manewru jak w papierach takich znanych nam, gdzie jest jakaś fajna baza i potem na to możemy sobie coś dodać. Więc tu te nutki są wszędzie prawie, że. Jedyny chyba arkusz, na którym nie ma, to był tu taki kremowy, ale on z kolei znowu tak odbiega trochę kolorem, no ale można by to połączyć. W każdym bądź razie są te nuty, no i są takie niebieskie kwiaty. Jedyny plus, który bym tutaj dojrzała, jeżeli chodzi już o tą marną grubość i tak dalej, no wiadomo, o tę jakość, to to, że nie ma jakiejś takiej totalnej pikselozy. Wręcz bym nawet powiedziała, że chyba nie zauważyłam, żeby gdzieś taka była pikseloza zdjęć, co się bardzo często zdarza. Tutaj, no tak, no nie dostrzegłam, chyba że mam, bo z tym moim wzrokiem, no nie jest najlepiej, to fakt, więc może nie zobaczyłam. Mamy takie niebieskie kwiaty. Kolejny taki minus troszeczkę to jest to, że tutaj te kwiaty są wszędzie takie bardzo duże. No i oczywiście nie mamy arkusza, z którego moglibyśmy sobie wyciąć elementy, bo my to lubimy, prawda? Więc zwracam uwagę na to, że nie mam takich elementów, z których mogłabym sobie tutaj coś stworzyć potem do góry, więc będę kombinować z tego, co mam. I mamy ten arkusz pierwszy. Ładne są te kwiaty, ładny mają kolor, taka niebieskość przygaszona, nie jest taka wściekła. I tu widzicie, widać to, że te płatki są takie w miarę gładkie, te zarysy. Nie ma tych takich, wiecie, że to takie jest takie jak w Minecrafcie potatkane, nawet te nutki są bardzo ładne, więc same w sobie one nie są złe. Są w paru miejscach takie poucinane troszkę, ale nie wiem, czy to jest kwestia obcięcia, czy może taki ten listek był. Jakby jakość samego druku nie jest taka kiepska, jakaś tragiczna i beznadziejna. Jest całkiem fajna, natomiast no, ten papier jest, gdyby to było grubsze, to można by było naprawdę coś sobie z tym podziałać. I ja mówię, jeżeli komuś nie przeszkadza grubość, no myślę, że będzie zadowolony, bo naprawdę takie to, jeżeli chodzi o jakość wydruku, nie jest zła, więc nie mogłabym tutaj jakoś tego zganić, że to tak jak mówię, przeskoki, jakieś pikselozy się robią. No i wszędzie te nuty i kwiaty. I to są jedyne tutaj te arkusze, które nie mają tych nut i one mają takie kremowe podbicie. Troszkę mi się to kojarzy z taką serwetką, wiecie, na stół, jakby to była. Nie ma tu, choć tu by się wydawało, ale to nie jest, to jest taki po prostu jakby to tło, bo same te kwiaty są takie troszkę rozmazane, ale one mają wrażenie, kiedy na nie patrzę, jakby takie akwarelowe były, więc no nie mogłabym się do tego doczepić. Spójrzcie, mamy kolejny arkusz i tutaj faktycznie są takie wyraziste te wzory. Nie mogłabym temu nic zarzucić, bardzo ładne. Tutaj są takie przecienienia, wiecie, te
nachodzą na siebie te kolory. Bardzo ładne są te kolory. One nie są takie wściekłe, intensywne, są bardzo stonowane, przyjemne bardzo dla oka, więc naprawdę są fajne, ale no troszeczkę, tak jak mówię, ta jakość tego papieru, grubość, no nie bardzo do mnie przemawia. No i spójrzcie, ta wielkość tych kwiatów, to jest bardzo duże, na jakąś dużą okładkę albumową, na taki duży album jak najbardziej. Natomiast już przy małych kartkach, no mogłabym to wyciąć jako tło, podbicie, bo wtedy tu widzicie, ten kwiat to się po prostu zlewa, tak jakby to było tło. Więc tu mogłabym może w tą stronę, czy wyciąć coś z tego elementu tutaj w tle. Ten arkusz skojarzył mi się z takim bardzo zimowym klimatem, z jakimiś takimi zimowymi trochę kwiatami, takim śnieżykiem, choć może nie był taki zamysł, ale tak to troszeczkę wygląda. No i spójrzcie, no same takie te tutaj przebicia, takie gdzieś tam w tle, te nutki, no to jest tak fajnie zrobione, ale no gdyby to było cieńsze, byłabym szczęśliwsza. Tu mamy teraz troszeczkę takiego kremowego podbicia. Ja w sumie muszę zaraz zobaczyć, ile tam tych arkuszy papieru było. Nie wiem, czy tam... Dobra, już nie będę szukać. Potem policzę. I tutaj też takie duże kwiaty. Mamy ładne bardzo te gałązki. Bardzo ładnie to wygląda. No. I takie beżowe tełko. Ta kolorystyka taka jest dosyć spójna. Nie mogłabym powiedzieć, że to jest coś, każdy z innej parafii, że miałabym problem z doborem tego. Natomiast przy tej spójnej kolorystyce właśnie ta grubość papieru, tu troszkę tak jest to takie rozpikselowane bardziej. O, to tło może tu z tej strony, ale też bym się tam czepiała. Tutaj te kwiatuszki, nie wiem, czy one są tak celowo, takie bardzo niewyraźnie zrobione, takie, wiecie, rozmyte mocno, jakby wyglądają, jakby były farbami akwarelowymi malowane, więc same te nuty są bardzo wyraźne. W tle mamy gdzieś tam gałązki, więc takie fajnie kombinowane te papiery, ale no nic poza tym dla mnie. No ale ja może nie jestem zbyt obiektywna, choć powinnam taką opinię wystawić, bo mimo, że ja nie lubię takich cienkich papierów, no to jednak przyznać muszę, że jakby same taki zamysł, te kolory i to połączenie ich i to tak dalej nie są takie wcale złe. Tutaj troszkę mam wrażenie, jakby tak to tło i ten tył żyły swoim życiem, a ten przód żył zupełnie innym, bo mamy tu takie może rozmycie, jakieś tam akwarelki, a czasem te kwiaty są takie, widzicie, jakby przyklejone, takie mocne. Nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli. Tu się to tak bardziej ze sobą zespala, a czasem tak trafi, że są takie mocno intensywne. I to jest arkusz, bo ja już sobie tak przeglądałam, z którego prawdopodobnie ja sobie powycinam troszeczkę elementów, no bo coś musimy tam zrobić. Teraz sobie policzymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jest tych papierów. No, ciekawiło mnie to, tak jak mówię, wzięłam na próbę, żeby sprawdzić, jak to wygląda. No i teraz, słuchajcie, czas wybrać sobie, z których arkuszy my tutaj, z którymi sobie popracujemy. Te żółte tak niekoniecznie. Mam te kwiatuszki, więc pewnie chciałabym coś z tymi kwiatuszkami. Chyba, żebym taki ten kawałek tu wycięła, ale tu znowu utnę tego kwiatka, bo to by tu było ładne, jakby tak wysuwało się w bok. Chyba, że te nuty. Trochę dla mnie tu są te nuty za mocne, czyli grają zbyt mocno taką główną rolę. Tak, nie przekonuję. O, okej, dobra, ten sobie wyjmę i na pewno się będzie fajnie wycinać. A tu sobie zaraz coś poszukamy. A może ten spód tu, no ale tu też są te nuty. Nie chciałam, żeby tak mocno wolałam, żeby tak kwiatuszki gdzieś takie były bardziej lajtowe to tło. Tu, ale tu z kolei te niebieskości mi takie nie będą pasować. No, kurczaczek, powiem Wam, jak to się mówi, nie ma lekko. Ale kto powiedział, że będzie, nie? Moglibyśmy coś z tego. I one są tak cienkie, słuchajcie, że aż się przelewają przez palce. A może w tę stronę, bo tu mam teraz taki, zobaczcie, nawet jak jest biały ten kwiatuszek, to w sumie nic nie szkodzi, bo on i tak będzie gdzieś tutaj zasłonięty tymi moimi kompozycjami, które sobie stworzę, spróbuję. No bo tutaj mogłabym jeszcze z tego.
Przyznam się Wam, że ciężki orzech do zgryzienia. Naprawdę nie wiem, co tutaj wybrać. Dobra, może ten faktycznie. Coś tam podkręcimy potem. To zróbmy na górze, a coś musimy podbić na dół. To może ja tutaj się cofnę. O, jest właśnie. Mi się to chyba na nie otwarło, że moglibyśmy sobie to zrobić na podbiciu z tej takiej albo z takiego kremu. Więc nie wiem, czy ten kremowy tak nie bardzo. No powiem Wam, takie to jest tutaj. Coś by mogło być. Może faktycznie zrobię tamten. Tu jest, ale tu widzicie, tu jest też taki granat. Więc on tu nie zupełnie mi się. To mi się bardzo podobało, jeżeli chodzi o. Wiecie, żeby ta góra tutaj przyszła jako panel, ale bałam się, że w tym miejscu gdzieś ten kwiatek taki będzie dziwnie wystający, upcięty, chyba żeby mi to tu wyszło gdzieś 9, żeby tak nie podpadło. Może faktycznie weźmiemy ten, który wziąłam pierwszy i jak to mówią, pierwsza myśl najlepsza, chociaż czy tak to jest naprawdę trudno powiedzieć. No takie widzicie, szmatki mi latają między palcami, nawet trudno je przykładać, złapać, tak jakbym miała papier z drukarki. Słuchajcie, zobaczymy, no najwyżej nie wypali. Dobra, tutaj spróbuję stworzyć z tego takie tło, czyli to podbicie, to góra. Także tą stronę bym się skusiła. Mogłabym nawet tak w tym kierunku wyjść, tylko wtedy by tutaj trochę tych białych kwiatów zostało zbyt dużo, ale też nie wiem, czy to by był jakiś zły pomysł. Mógłby to być nawet całkiem ładny, bo te kwiatuszki by się rozeszły, a tu gdzieś wprawdzie do góry nogami, ale może bym to gdzieś wykorzystała, ponieważ format, jaki ja zrobię, ja mam takie paski, już kiedyś pokazywałam, to są takie paseczki, które po zamówieniu na warsztaty papierów, gdzie były docinane na rozmiar, ja poprosiłam, żeby mi po prostu przesłać te resztki, no i tak te resztki posłali mi takie paski. I ja myślę sobie, że teraz zrobimy taką otwieraną w poziomie kartkę. Nie wiem, czy kiedykolwiek taką robiłam z Wami. Czekajcie, ja sobie muszę teraz tylko sięgnąć po wytłaczanka mojego, żeby zrobić tutaj linię gięcia, ale nie widzę nigdzie. Dobra, zrobimy sobie kością 20 cm. To jest taki akwarelowy troszkę jakby papier, więc on jest taki twardy i myślę, że on nam tu trochę nadrobi te braki, jeżeli chodzi o naszą cienką bazę kartkową, Boże, nie bazę, tylko o cienkie kartki. Tu teraz musimy to ściąć równo. Ok. No i taka będzie karteczka. Ja jeszcze teraz tak muszę to dziabnąć w drugą stronę, bo wiecie, że ja wolę dyszkę. Zrobię to na 2 razy. Z jednej i z drugiej, wtedy sobie fajnie wyrównam ten tu. Trochę to taka forma zaproszenia, nie? Zaproszenia się tak otwiera poziomo w bok. Ale można coś innego zrobić. Słuchajcie, troszkę mnie to przeraża. Ale jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Dobra. I sobie przybliżę, żebyście lepiej widzieli, co się będzie działo. Dobra. Mamy bliżej i możemy ciąć. To będzie ta pierwsza część. Ja sobie to tak zaznaczę ołóweczkiem i zobaczymy, jak będzie się to kleić. Czy są proste? Wyglądają na proste, więc fajnie. I zaraz zobaczymy, jak pójdzie dalej. Tu jakiś mam ołówek nie za ostry, w sensie taki, wiecie, nie ma dzióbka. Dzióbek musi być, żeby tak solidnie to zaznaczyć. Idziemy w tą stronę i w tą. Dobra. Rany, ja tego nie mogę nawet, słuchajcie, podnieść. Nie wiem, jak to teraz zrobić, bo raczej z tamtej strony już nie będę korzystać. Pojedziemy więc tu. Trudno go też jest tak równo przykładać, bo jak go docisnę mocniej, to mi się zaczyna jakby przeginać lekko. Rany, jakbym cięła papier z drukarki, naprawdę. No bum, cyk, cyk.
Wiecie, to jest taki papier, który najlepiej by było kleić na taśmie dwustronnej, ale wiecie, że ja nie jestem zwolennikiem taśm dwustronnych. No, potem może być tak, że będzie nam się to po prostu odklejało. Ja już biorę klej, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak ja go nałożę tak. No nie marszczy się, ale wiecie o tym, że to jest ten mój klej stary, czyli ten, który jest gęstszy. Bo właśnie do takich bardzo cienkich papierów takie kleje gęstsze są dobre, bo te, które są bardziej lejące i mokre, bardzo szybciutko i mocno nam nawilżają kartkę i ona się wtedy marszczy i zgina. I w ogóle, tak ogólnie rzecz biorąc, jeżeli pracujemy na cienkich papierach i gdzieś tam sobie je przykleimy, to dobrze też by było, żeby zaraz gdzieś tam pod obciążenie sobie położyć, żeby się dobrze wysuszyły pod takim czymś ciężkim, nie? No i tak dosyć udało się to, słuchajcie, przykleić. Nie widać, żeby mi się falowało, więc no myślę, że taka rada tutaj jest jedynie moja taka, żeby te papiery były właśnie, żeby klej był gęstawy, bo sobie szybciutko rozsmarujemy i on jest taki nie za mokry, jeżeli tak mogę to nazwać, no bo klej no jest mokry, więc znam sobie, ale ta jego tutaj taka, wiecie, to, że... A wiecie, co jeszcze przyszło mi do głowy? Tylko czy ja będę też miała gdzieś pod ręką, może takim srebrnym papierem podbić, tylko ja się boję, że jak ja teraz nakleję na srebrną bazę, chociaż no papier to papier. Czekajcie, ja sobie wezmę tylko srebrny papier lustrzany. Ok, troszeczkę bardziej rozjaśniłam. Mam nadzieję, że będzie to dobre. Słuchajcie, jakbyśmy to podbili na papierze lustrzanym, to się nam zrobi taki no, większy, ten papier bardziej luksusowo będzie wyglądał. Ok, tu sobie zaznaczam. No to ja nie mówię, że on jest, słuchajcie, jakiś wielki dramat. No jest bardzo cienki. Jeżeli są tutaj osoby, którym nie przeszkadza to, że papier jest cienki, z takim też pracowały i nie robi im to różnicy, no to nie będą mieć problemu. Ja nie znoszę, nie lubię. Dla mnie papier musi być taki solidny, wiecie, że ja go czuję pod ręką i koniec, kropka. Ale każdy ma inny gust, inne upodobania, więc wiecie, jak to jest, nie? To, że mi tu nie podchodzi za bardzo, akurat komuś może być ok. Dobra, tak by to było. I teraz my sobie tutaj pojedziemy z tym właśnie maleństwem. Muszę sobie to zrobić z drugiej strony, bo tu jest biała. Widzicie, i tak trzeba też uważać, bo on się łatwo, jak go tak gdzieś tam źle przegnę, to gniecie mi się od razu. I to, co też mnie zaskakuje, że jest prosty, czyli nie jest taki gdzieś tam, wiecie, krzywo ścięty. Bo no, można by tak pomyśleć, że mogłoby się zdarzyć, wiadomo. Ale jeżeli chodzi o docięcie, to tak no, całkiem fajnie jest docięty. Nie ma problemu, ale ja też tnę bardzo ostrożnie. I my mieliśmy teraz ciąć tu z tej, nie? Dobra, tu się nie pomyliłam, ok. Dobrze. Tu prostujemy. I ciach. Dobra. Jest ten kawałeczek. Spróbowałabym ryzyka przeradełkowania go, ale boję się, że on jest taki, wiecie, cieniutki, że mi się przedrze. Ale z drugiej strony, kto nie próbuje, ten się nie dowie. A po to robimy test, żebyście wiedzieli, czy można go przeradełkować. Podejrzewam, że trzeba będzie bardzo delikatnie tutaj pracować z tym, czyli nie przyciskać zbyt mocno, albo on po prostu się nam, wiecie, przedziurkuje bardziej niż... Czuć, że jest mocno miękki, ale zobaczcie, jak ładnie widać te dziureczki. Ładnie się tak wbiły w ten papier. I widzę, że też jak jadę powoli, to ten papier mi nie ucieka. To, co mi się zdarza właśnie, kiedy zazwyczaj pracuję z radełkiem,
No papier jest grubszy, człowiek jedzie szybciej, bo jest bardziej pewny. Tu jadę wolniej. Na razie taka jestem zaskoczona, ale wiecie, to nie jest to, że ja zmienię zdanie, bo ja nadal ja nie akceptuję takich cienkich papierów, więc jestem tylko po prostu zaskoczona, że po prostu wolniej robię. Powinnam też z tymi naszymi wolniej robić. Widzicie, ten klej ja mam taki gęstawy, bo to jest klej, tak jak mówię, ten właściwie to już się też kończy, dlatego też jest trochę gęsty, ale też to jest ten klej z tej pierwszej receptury, czyli taki gęsty I tu teraz, słuchajcie, tu w tym miejscu, gdzie wiem, że będzie kompozycja, to ja sobie tak trochę, no żeby trochę mi się to jednak trzymało tej mojej folii, bo boję się, że słuchajcie, i ze względu na tę delikatność tego papieru, ja tak powolutku z nim pracuję, że chyba wszystko mam dlatego tak równo przyklejone, to mi się często potykam się na takim temacie, jeżeli robię na takich normalnych papierach. No, robię szybko, szybko. No, tu już ciężej jest go przesuwać, ale coś tam się udało. I zobaczcie, znowu sobie jadę, bo to trzeba zaraz ten, tak wiecie, ten klej wtłoczyć. No i wydaje mi się, że całkiem fajnie się to przykleiło. Nie widać tych... tu troszeczkę widać mokre, ale to takie... No, jak się przyjrzy pod światło, jak będzie dekoracja, może się to uda jakoś może na tym lustrzanym tak się to wybiło. Na razie spokojnie. No jedyne, jaki mam tutaj po prostu z tego taki, wiecie, zarys, to że trzeba bardzo ostrożnie z tym papierem pracować, być bardzo delikatnym, nakładać delikatnie kleju, dosyć gęstego, rozsmarowywać go od razu paluszkiem delikatnie. Dosyć fajnie robi się te przyszycia, w sensie radełkiem. No i tutaj już mogę sobie pozwolić, bo tam mamy papier lustrzany nasz, 220 czy 250 gram, już teraz nie pamiętam, ale gruby. Na pewno nie 90. Więc tu mogę sobie rozsmarować ten klej tak jak potrzeba, ale już mi się ten kończy i muszę czuć, wiecie, że jest mocno lepki, więc on taki nie jest, że się zaraz, wiecie, wysuszy tak i odstrzeliwuje nam z takich gładkich powierzchni, więc dlatego też tu się tutaj się trzyma na tej folii. No jest ten gęsty, fajniejszy. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy może go lubić, bo wolicie, jak kleje tak lepiej się wylewają z opakowania, ale widzicie, w takim wypadku na przykład to tu świetnie działa. Jeżeli komuś na przykład troszeczkę mocniej zgęstnieje, bo jak już jest dłużej otwarty, to tak może być, no to sobie troszeczkę wody można tam odczepić tą zatyczkę i troszeczkę z wodą rozcieńczyć. Ja już o tym wspominałam ostatnio. Ja myślę, że akurat tu w tej sytuacji to... A mogłam okleić z drugiej strony najpierw, zanim przykleiłam panel, ale jeszcze tu nie ma ozdób, więc myślę, że troszkę ta kartka, znaczy się widzicie, jak to mam przygotowane, przypomina mi taki zimowy klimat, nie? Trochę jakby to takie gałązki świerkowe, ten śnieżyk. No i to jest moment, w którym chyba bym tutaj okleiła też środek, bo trzeba by to było zrobić, tylko czekajcie, bo ja sobie pytanie teraz, aha, tu są te papiery, jak to teraz uczynić, bo tu są nutki, tu mamy ten, no, chyba lepiej te nutki, nie? Mogłabym pociąć kolejny papier, ale z drugiej strony mogę zrobić tak i tutaj w drugą stronę ten drugi. No, myślę, że tak to sobie zrobimy. Tylko musimy go najpierw teraz tak ciachnąć sobie na szerokość. O. Widzę, że tu mamy troszeczkę krótsze, troszkę dłuższe, ale jakoś sobie poradzimy z tym. Dziabniemy to z tej strony. Trzeba bardzo uważać, bo on jak się dociska do listwy, to trochę, ale do poradzenia sobie. I jedziemy. Teraz mamy 10, więc jedziemy tutaj 9, 8. Dziewięć, 8.
A tył będzie już taki całkiem w nutki, ale możemy go zrobić tak, że odetniemy te nuty, a żeby tu zostało to 9,7, bo to jest... Chociaż tutaj też jest na wysokość, to mogłam zrobić 9,7, bo mi się to zawsze myli, jak ja robię taki tradycyjny rozmiar, a tu mamy poziomo. Więc ona się będzie stykać na tym krótszym boku nam. Dobrze, Jezu, to jest tak cienkie, że aż to jest, ja po prostu nie wierzę, że ja to robię. Dobra. Teraz mocno tak tutaj po krawędzi. No to widzicie, trzeba szybciutko, bo ja mam wrażenie, że jak on chwileczkę tylko zostanie na tym papierze, to on zaraz się... Nie, to tak się robi, nie? Tak. Słuchajcie, teraz mnie krzyczycie. Ktoś, kto się zna, to powie, aleś ty to przykleiła. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. I tak po lewej stronie. I teraz tak, tu wiem, że jakieś życzenia się pojawią, to mogę tutaj te, wiecie, z tymi nutami mocno nałożyć. A tutaj ta gładka strona, gdzie wiem, że tam będzie puste, to sobie zostawię ładnie bez i szybciutko. Jak szybko się reaguje i klej jest taki dosyć gęsty, to jest szansa, że jakoś to będzie wyglądało. Tak, nie? Dobra. I tu też jest ten minus, że jakby, nie wiem, no nie ma chyba tu takiej opcji, że mogłabym sobie to odkleić, cofnąć, coś poprawić, bo tu trzeba kleić od razu. Ten klej musi być gęsty, no to wiadomo. I trudno jest tu coś korygować, bo już musiałabym to odklejać, no to już nie ma za bardzo na to szansy. Szybko rozsmarowujemy. I z tej, gdzie jest ta krawędź, ładnie, żeby zrównać z tą poprzednią. Tu już nie będę miała możliwości poprawy za bardzo, więc trzeba się skupić od razu, przede wszystkim dobrze dociąć, nie? No ja myślę, że całkiem fajnie ten środek wyszedł, ale już tu widzicie, się on tak faluje, więc to jest to, co mówiłam, że może lepiej było okleić z wszystkich 4 stron i dać pod obciążenie i chwilkę jej dać odsapnąć, ale myślę, że damy radę. Zerkam sobie, dość fajnie jest, przesuwamy i teraz będzie ta trudniejsza część, bo trzeba będzie tutaj coś, słuchajcie, dopasować. No mówiłam o tym arkuszu. Zobaczymy, co uda nam się z tego wyciągnąć. No nie chcę tu takich dużych kwiatów, ale już na przykład to tu jakoś się to może uda. Gdzieś osobno te listeczki. Na przykład ta gałązka. Mogłabym też coś spróbować sobie listków zrobić. Ja nawet przygotowałam tutaj tusz. Choć na początku, jak patrzyłam, to miałam gdzieś w głowie taki inny arkusz tutaj i tam była taka trochę inna zieleń. Słuchajcie, tnie się to tak, jakbym cięła po prostu arkusz z drukarki, jak czasem rozcinam listy przewozowe przy wysyłkach. No to jest takie dramatyczne trochę, to jest naprawdę cienkie i też to są takie elementy, jak sobie tu zrobimy, w których nie chcę robić jakiejś takiej bardzo dużej przestrzenności, ponieważ no, nie udźwigną te papiery tego, bo to będzie tak cieniuteńkie, że będzie ciężko to, żeby tego nie uszkodzić sobie potem, co nie znaczy, że nie mogę zrobić w ogóle. No muszę postarać się to jakoś tak fajnie, wiecie, no fajnie jakoś tak ugryźć, spróbować to. Tu mamy ten kwiatuszek. Normalnie kwiaty, wiecie, jak sobie zrobimy takie z papieru 250 czy tam 220 gram, no to one są takie solidne, sztywne, ładnie takie sprężyste, że tak to nazwę. No a te czuć, że to jest taka mimoza miękka.
Ja tak sobie, kiedy te papiery teraz trzymam i wycinam, przeszło mi przez myśl, że można by było je mocno, wiecie, skrzynki drewniane, tak klejem ponakładać jak w dekupażu i te papiery potraktować, nie wiem, jak papier ryżowy, coś w tym klimacie. I one by sobie doskonale poradziły. A może tu ten pączek róży. Choć on taki jest dosyć spory, ale może coś z tego zdziergamy. Aha, weźmy teraz tę serweteczkę. Nie, ona mi tu nie pasuje. Ona jest za biała. Może tylko ja mam takie myśli. Dawno już myślałam o tym, mówię, kurczę, leżą mi te papiery na półce, muszę w końcu zrobić film, ale nie umiałam się jakoś zabrać, bo wiecie, jak człowiek jest nieprzekonany do czegoś, to trudno zabrać się za pracę z daną rzeczą, ale dzisiaj stwierdziłam, że mówię, no kurczaczek, no przecież kupiłam to po to, żeby to przetestować i nawet jeżeli coś nie wyjdzie, coś się tam zepsuje, no to trudno, no uznam, że jednak to nie jest to, z czym chciałabym pracować. Znaczy, ja wiem, że nie jest to, co raczej nie będę z tym pracować, ale wiecie, czasem ludzie są ciekawi po prostu jak z takimi papierami, czy można z nimi jakoś popracować, czy nie bardzo. Zawsze jednak uważam, że osąd powinno się zostawić każdemu indywidualnie, bo wiecie, no ja to zawsze powtarzam, jesteśmy różni, każdy ma inne upodobania i każdy lubi coś innego. No natomiast na pewno nie są to papiery dla mnie. Dla mnie to jest śmich na sali, żeby takie cienkie papiery do skrapu były. Tak, do jakiegoś dekupażu gdzieś tam je nałożyć na dużą ilość kleju, na skrzyneczkę, wiecie, na takie drewniane jakieś powierzchnie, to myślę, że fajnie by to można było spożytkować, ale tu... No ale też trzeba było chyba, ja się nie znam na dekupażu, jakoś tak solidniej to przykleić, nie? Żeby mieć pewność, że to się będzie trzymać. Ona wyjdzie w takim klimacie, słuchajcie, chociaż te kwiatuszki to tu może rozjaśniam. Słuchajcie, no może to nie będzie takie złe. Tak jak mówiłam, nie chcę robić tu jakiś... Zobaczcie, ja sobie przygotowałam 2 tusze. Chyba to jest ten Pellet Paint i Bundle Sage. O, słuchajcie, wiecie, jak ja kocham nazwy tuszy z Distresów. Chociaż nie wiem, czy teraz to tu nie będzie za intensywny kolor. Teraz mogłabym się bardziej obrócić w stronę tego tutaj. I może tu gdzieś był taki Old Paper, on się nazywał, czy jakoś tak... O, tutaj. No, zobaczcie, ten i ten, te 2. Ale może troszkę tej zieleni. Fajnie by tu było jednak przemycić, żeby tak trochę ożywić tę pracę. Nie aż tak, wiecie, żeby ją ożywić, żeby ona mi uciekła, że byłaby aż taka żywa, ale żeby trochę tej, o, ten bym wprowadziła, ten i ten. Czyli spróbujmy Bundle i Old Paper. Akurat Old Paper na szczęście mam na wierzchu. No spróbujemy. Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo tutaj te liście są ogólnie takie... Ja dobierałam sobie te tusze do jakby innego arkusza papieru, a teraz tu w trakcie oglądania i pracy gdzieś tam na innym mi siadło oko. Dobra, ten sobie wycięłam. Ten, Jezu, jak to jest cienkie. Buf! Dobrze. Słuchajcie, to zróbmy tak. Ja tu mam tą resztkę tego papieru. Nie wiem, tam z 6 cm było chyba. Zaraz zobaczymy. Jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy. Na razie sobie to odłożę na bok. Dawno nic z Wami tutaj nie kombinowałam, nie testowałam, więc pytanie teraz moje zasadnicze, gdzie odłożyłam płytki z tego mojego malucha. Kurczę, a tam mam kawałek srebrnego papieru odciętego. Ależ zamiało się, jak nie spojrzałam na parapet, a to jeszcze są resztki jak robiłam na imprezę Karolci mojej. Winietki.
I miałam przygotowane liście, których też korzystałam ostatnio właśnie z wspierającymi. Czekajcie, sobie klej tylko zakręcę, żeby mi zaś, bo on się tak buntuje potem, obraża się na mnie i mi zasycha. Czasem się zatyka się. Dobra, to już sobie próbkę odkładam, bo ona mi troszkę przeszkadza. Zrobię porządek. Nawet sobie tu kawałek koronki przygotowałam. No zobaczcie, gdzież ja odłożyłam ten wykrojnik. A miałam go razem z wszystkim. Nie, ja nie wierzę w to. Czekajcie, sobie może tak zrobimy tutaj. Tak. A może to wykrojnik upadł, co mi tak blinkło. Nie. Czekajcie, tu jest to. Tu sobie włożymy zaraz płytkę. Nożyczki na bok. To na bok. Mamy tutaj tuszę. No gdzie jesteś? Tu zerkniemy. A, tu są wykrojniki. Tu je położyłam. Dobra. Tu mi zjechał. To jest wykrojnik Lady E Design. Lubię go, bo można go rozciąć i taki ładny kształt ma i wielkość też taką akurat. Dobra. Zaraz to zobaczymy, słuchajcie. Ok. Zgubiłam gdzieś ten mój, wiecie, tą igiełkę. O, mamy taki listeczek i zaraz zobaczymy. Sobie go potuszuję. Potuszujemy sobie. Ała, moje włoski. Widzicie? Muszę mieć czysto. Chodź tu, kwiatuszku. Dobra. I teraz tak. No czemu ty mi się nie chcesz tutaj? Spróbujemy od tego jasnego najpierw. Bezpieczniej będzie, nie? Chyba. Bierzemy sobie naszą i jedziemy od boków. On jest takim zielonym, ale takim trochę dosyć jasnawym i mało intensywnym. No i to jest fajne, bo ja chcę coś, co mi tu ożywi trochę tą pracę, czyli wprowadzi w nią trochę takiej barwy, ale też jakby nie będzie taka dająca po oczach, jak to się mówi. Najeżdżam sobie tak z boków, wtedy te kanciki takie się robią bardziej intensywne. I to i spróbuję teraz, mam nadzieję, że sobie tego nie popsuję, ale jak nie spróbuję, to się nie dowiem nigdy. To jest taki, ten ciemniejszy, on jest taki bardziej, widzicie, taka zielonkawość w nim jest, ale nie taka bardzo dająca po oczach, taka jaskrawa, więc mogę sobie tu od spodu trochę go, żeby on nie był, wiecie, taki jednokolorowy, ale żeby coś się tu działo. Tak bardziej od spodu sobie to nawrzucamy. Całkiem ładnie to wygląda. Jak lekko sobie pojadę, bo ten old paper jest z takim żółtawym jakby nalotem. Więc jak ja teraz tutaj tak wetrę w te krawędzie jeszcze sobie ten ciemniejszy, to taki ładny będzie mieć
O, widzicie? Taka jest, przebija ten old tam od spodu, ale nie jest taki... Tak nam to wyszło. Myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Sobie zaraz tutaj wyczyszczę tą matę. Dobra. Wczoraj, słuchajcie, poszukiwałam mojego... Oj, mogłam to zakryć zamiast psykać tutaj. Poszukuję od wczoraj praktycznie, od live'a mojego tego psykadełka takiego w szkle. I słuchajcie, no nie wiem, nie mogę nigdzie go zlokalizować. Nie mogłam nigdzie już wczoraj zlokalizować, więc dzisiaj też będę musiała sobie jakoś poradzić. Wczoraj psykałam, słuchajcie, się uśmiałam, bo psykałam tym z ziai takim świątecznym. Przynajmniej mi kwiaty pachniały, ale no nie mogę znaleźć. Nie wiem, co się stało. A to też nie jest jakiś pojemniczek bardzo malutki, więc na pewno go nie stłukłam, bo się zastanawiałam. Może stłukłam i nie pamiętam, no ale nie ma takiej opcji, bo bym pamiętała, że go stłukłam, bo bym sobie zamówiła nowy. Spróbujemy sobie poradzić pędzelkiem. Toż to przecież też się da. Ups! No, oczywiście, że się da. Może troszkę szybciutko działam. Zaraz to jetrę. Trochę to jednak pędzelka takie większe robią się kawałki, ale no, jak to mówią, lepszy ryc niż nic, nie? No teraz, czyli mogłam tak mniej tej wody zrobić. Potem sobie to zamkniemy. Już sobie zakręcamy. Może nie do końca mi tak chodziło takie duże plamki, ale no wiecie, nie będę się czepiać. Nie będę się o to czepiać. Tutaj walka jest, wiecie, o inny efekt. Czekajcie, tak, dobra, tak sobie to odwracamy. I tak będziemy to robić. I zaraz zobaczymy, czy te listki tutaj troszeczkę zmienią ten mój... Może mogłam je troszkę jeszcze takie ciemniejsze zrobić, ale wiecie, z drugiej strony, no przecież chcę to trochę takiej żywotności tu wprowadzić. Jeszcze poobrywamy sobie troszeczkę koroneczki. Więc jest szansa, że takie całkiem przyzwoita ta kartka wyjdzie, mimo swojej niewielkiej gramatury. Pierwsze, co bym chciała, to tutaj te liście, tak wiecie, podnieść sobie trochę jednak, bo tu nie będzie widać, że mamy to takie, wiecie. Ale w związku z tym, że one są jakie są, to trzeba podnosić je w ten sposób, żeby jakby jak największa ta powierzchnia była na tekturce, czyli to oparcie takie większe. I ja myślę, że tutaj tak lekko wysunięte możemy zrobić. Dziwne uczucie, naprawdę to jest tak mięciutkie, że i tak, że trudno z tym. Może ja bym sobie to tu potem za te róże powsuwała i tak się to... O, ale powiem Wam, że ten kolor też nie mogłam zrobić go takiego mocno szarego, bo chcę troszkę takiej tego życia tu wprowadzić, więc trzeba było coś z tym pomyśleć. Ale wiecie, co mi się tu jeszcze podoba? Ta gałązka. To będzie troszkę hardkorowe wycinanie, ale myślę, że będzie warto. Jestem ciekawa, dajcie znać też w komentarzach, czy pracowaliście już z takimi bardzo cienkimi papierami, jak to u Was wygląda w ogóle, czy takie papiery akceptujecie, czy raczej nie. Nie wyobrażam sobie przede wszystkim pracy z albumem. Z takimi papierami.
chyba bym, nie wiem, po tym wszystkim musiała iść na jakąś solidną spowiedź, słuchajcie, bo bym tutaj używała takich słów, których wolałabym nie używać. Ja raz pracowałam z takiej pewnej marki skrapowej na papierze, gdzie robiłam taki albumik harmonijkowy, gdzie była taka właśnie niska gramatura 190 gram. Ja po prostu się do tego nie nadaję. Dla mnie papier właśnie do takiego albumu, gdzie te karty pracują, gdzie to wiecie wszystko, no jednak wolę. Tam, słuchajcie, wszystko, magnesy, wszystko przebijało. Było tak ciężko to schować, bo wszystko się wybijało nam, bo ten papier był tak cieniutki. Na normalnym papierze, takim 200, gdzie pracujemy, gdzie mamy tam 200, wiecie, 50 gram, to widzimy, że ten magnes z czasem tam, choć ja już różne sztuczki stosuję, to gdzieś tam ten magnes zawsze prędzej czy później się wygibnie nam, no bo on jest mięciutki, bo papier jest jednak papierem, a co dopiero przy takiej niskiej gramaturze. I tu zrobimy sobie taki myk. Ja to tak trochę tu pogniotę. Nie będę tego tu podnosiła jakoś bardzo mocno. Przykleję to tylko z tej strony. Zobaczcie. Spróbuję go tak trochę nakierować, żeby on się tak tu w tym kierunku odwrócił. Aha, bo my tu nie nałożyłam. Bardzo delikatnie. Troszkę go przekręcimy. Więc on jak jest zgnieciony, to mi się troszeczkę podniósł w tych miejscach, a może bym tu spróbowała. Zapomniałam sobie troszkę o tej róży. Ale może gdzieś ją tam suniemy. I tak będą kwiatki, więc wiecie, no nie szarżujmy. Dobra. Powiem wam, no, co wam mam powiedzieć, no. Tyłeczka nie urywa. Delikatnie mówiąc, praca z tym, ale też fajnie wyzwania są takie, no nie ma co gadać, czasem trzeba trochę. Zastanawiam się, czy tutaj ta koronka by tak pasowała, żeby wychodziła gdzieś tu na spodzie, a różyczka tu. I ona też ma taką czubeczek taki. Ja już sobie tu klej na gorąco rozgrzałam na boku. I zrobię to tak, że zawsze będę mogła gdzieś tam wydziergać, wyszarpać tą koronkę od spodu. Zrobimy takie mieszane, czyli o. Zaraz to podkleję, żeby mi to nie wypadło. Ten pójdzie od razu obok. Czyli ta koroneczka by tutaj mogła ładnie być. I teraz spróbujemy te listeczki sobie tu wsunąć, no bo przecież po to je robiliśmy, żeby ta praca nabrała trochę takiego fajnego. Ładnie się to wpletło między te listki. Myślę, że tak to zostawię. I jeszcze mam te jedne takie podwójne. Bardzo te listeczki lubię. Nie wiem, czy one jeszcze gdzieś można je kupić. Nie mam pojęcia, powiem wam szczerze. Bo to już takie dosyć stare są. Dosyć stare listki. Stara kolekcja wykrojników, jeżeli tak mogę to nazwać. I ten bym tak, o, spróbowała. Albo tak. Nie wiem, czy one tak tu w takim rządku fajnie wyglądają. Powiem wam, że taki mam dylemat, czy tylko ten jeden, bo mogłabym tu usunąć listek taki, o, szary, bo szary, ale jak sobie go tak podgnieciemy trochę w górę jeszcze. Ciekawe, jak ja bym tutaj tego tuszu naniosła. Już tu nie miałam go za dużo, ale trochę się tak przyzielenił, nie jest taki smutasek. I ten tu. Smutasek tu nie pasuje jednak.
No nie, no trudne są te papiery, ponieważ już omijając to, że są cienkie, to no najzwyczajniej w świecie, wiecie co ja zrobię? Spróbujmy to przeciąć. No nie ma tych dodatków, żeby sobie gdzieś tu jeszcze nałożyć, wiecie, jakiś kwiatek, wiadomo, trzeba kombinować też z tym wycinaniem. No, jakoś my dali radę coś tam wydziergać z tego. Jestem ciekawa, co sądzicie, słuchajcie. No tak by to było, nie? Jakoś tak mniej więcej. Ale brakuje mi tu jakichś elementów. Skąd tu wziąć elementy? Słuchajcie. O, jest ciężkie. Ciężkie. To już tu przykleiłam, ale zrobiłam to na takie kropeczki cienkie. Może się uda. Widzicie, tu nawet nie mogę cofnąć czegoś, co już zrobiłam, bo się boję, że one się przedrą, ale coś tam się udało, bo myślę, że tutaj mógłby być ładny ten... Zakryłam sobie tą różę na spodzie, ale też nie do końca, bo ona tutaj jest taka fajnie. O, tak i teraz. Teraz myślę, że to takiego zrobiło trochę zamieszania. Jest ok. To jest najgorsze, że jak sobie człowiek fajnie ułoży i teraz to cofnę, to już potem nie zawsze się tak fajnie z powrotem ułoży, ale może się uda. Dobra. To musi, bo tam zrobiłam normalnym klejem, więc musi tam przystygnąć. Może go po prostu... Czekajcie, podniosę. Ok. No i zastanawiam się, czy tu troszkę zielonego, czy jakiś inny listek. Trochę mi się już nie chce wycinać wykrojnikiem, ale też chyba może mogłabym tu coś dziabnąć. Patrzymy, co my tu mamy. No tu już niewiele mamy. Mamy tu jeszcze taki listeczek od góry. Ale też gdybym jeszcze tego zielonego tu wetknęła, to mogłoby już to być takie za dużo. Ja chciałam tych listków po to, żeby tak lekko to ożywić. Niekoniecznie, żeby ich tu dać więcej, żeby to, wiecie, tak całkiem zrobiło się takie rany. Ciekawe, długo ten film będzie trwał. No ale przyznaję, że kombinowania trochę tu jest. Zawsze sobie tak trochę jeszcze podgniotę do góry. Gdzieś tu jeszcze je wsuniemy. Ja w moim odczuciu to mówię, że papiery są trudne dla mnie ze względu na ich gramaturę, ze względu na ich takie no niezbyt dużo możliwości takich wzorów. Ale to też, wiecie, ja to zawsze powtarzam, to jest tylko bardzo taka indywidualna rzecz, bo być może są osoby, które po prostu sobie poradzą z tym, może ja po prostu nie potrafię. To więc to nie jest tak, że ja to przekreślam, bo ja nie potrafię, to już to jest złe, no nie, tylko no takie dla mnie to takie trudne, przyznaję. Spróbujemy tu trochę takiego zrobić zamieszania. Zaraz zobaczycie. Tylko ja muszę teraz mieć to, na czym zrobić to zamieszanie. Może na tym.
podsumowując to tak, wiecie, uczciwie, no to nie jest tak, że no jakieś takie są, że nic nie idzie z nich zrobić. No coś tam idzie z nich wyciągnąć, ale na pewno nie jest to taka przyjemna praca jak po prostu z naszymi markami papierów, gdzie mamy tę grubość, mamy takie to oparcie solidne, gdzie mamy mnóstwo dodatków, elementów do wycinania. Tutaj też by można z tym sobie poradzić, gdyby było więcej takich możliwości właśnie, chociaż tu są, na przykład tu mogłam ten listeczek jeszcze wyciąć. Są, ale muszę posiłkować się tymi elementami tu stricte z, wiecie, z samej kolekcji, czyli szukać tych elementów w kolekcji. Jeszcze sobie tylko zerknę, gdzie są te moje duże kuleczki, bo tu może bym mogła jeszcze takie duże kuleczki przemycić. Tylko pytanie, czy ja są tutaj, dobra. Może gdybym ja to gdzieś odkładała w jedno miejsce, to bym nie miała problemu, ale zawsze gdzieś indziej coś tam odłożę i... Tu sobie dziabniemy. Oj, trochę za dużo. Nie lubię marnować, no ale... Mamy nasz ten żel My Mary. I ja sobie tak, zobaczcie, pociapram. Gdzieś sobie tu zanurzę. O. I tutaj po prostu trzeba czekać, aż to wyschnie. No taka prawda. Czyli robimy troszeczkę takich większych kuleczek i mniejszych. Papier zlatuje. Tu, gdzie są te kwiaty, damy większe. To pięknie potem wygląda, jak już to się wysuszy, bo wiecie, że mogłam najpierw po prostu nałożyć sobie w te miejsca, gdzie chciałam kulek, a potem je, a może jak one będą takie trochę łobabrane w tym, to będą się tu lepiej trzymać, bo mi się czasem potem zdarzyło, że one gdzieś mi tam wypadały, więc może to będzie lepsza opcja. Najlepiej to się robi pędzelkiem, ale ja już ostatnio tak sobie te pędzelki moje nabrudziłam, że muszę je wszystkie poczyścić. No i też tutaj warto zwrócić uwagę, że jak robimy w tym żel medium, to niestety, ale ciężko mi jest te pędzelki domyć. Może ja robię coś nie tak. Nie wiem, taka opcja też może być, jak najbardziej. Ale ja mam potem problem z domyciem tych moich pędzelków wszystkich, jak używam tego żel medium. Nie wiem, może musiałabym tak od razu biec i wiecie, od razu je tam czyścić. Może też tak być. Gdzieś je tu sobie powklejamy. Czyli mamy takie różnej ziarnistości te kuleczki. I małe, takie drobniutkie bardzo i takie większe. A to są kulki, gdyby ktoś pytał, 3D Balls Large z Powertexu. I one mają takie tu, że tak powiem, różnej, może nie jakieś takie, że są bardzo duże do bardzo małych, ale są takie średniej wielkości i tak fajnie zróżnicowane. Czyli nie są wszystkie takie same, one mają takie różne kształty i one bardzo ładnie wyglądają właśnie na... Ja kupiłam w zielonych kotach. Dobra. Myślę, że tutaj to na tyle nam wystarczy. Ok, dobra. Też nie chcę przesadzać, żeby to takie, wiecie, zbyt było. A wszystkie te takie elementy, które chcemy jeszcze zasłonić. Ja oczywiście mam gdzieś tą taką paterkę do mikrokulek i tym podobnych, ale oczywiście przecież, czy ja bym to gdzieś miała tutaj pod ręką? Nie, no oczywiście, że nie. To wszystko, co chcemy jeszcze troszeczkę pozakrywać, to ja robię takimi mikrokulkami przezroczystymi. No trochę się oczywiście nasypie. O. Tutaj, żeby to żel medium pozakrywać ładnie. O, spójrzcie. Nie wiem, nie będzie tego widać, ale ładnie się to tak wszystko mieni. Może mi się uda nie zmarnować ich zbyt dużo.
nawet całkiem dobrze poszło. Ja muszę sobie kupić taką dużą tackę, bo ja mam taką malutką, więc ona też nie za bardzo, ale taka duża by mi się przydała, taka A4. Nie wiem, czy są takie, ale chyba są takie większe, bo ja mam tą malutką. O, jeszcze tu gdzieś pewnie będą spadały te mikrokulki. Dobrze. No i tak by, słuchajcie, kartka wyglądała. Myślę, że nie jest taka całkiem... no zobaczcie to. Mnie to potem wkurza, bo ja nie potrafię tutaj, jak kładę coś, chcę mieć gładko, to po tych mikrokulkach one wiecznie gdzieś tutaj jeszcze mi latają. Po pracy. Ja mam przy sobie... O, tutaj kryształki będą. Mam przy sobie Decomixa Golda, ale tu są perełeczki takie, które mi wystarczą, bo ja chcę takie przezroczyste, opalizujące. Zaraz je zobaczymy. Są i duże, więc może gdzieś w niektórych miejscach takie duże, bo one ładnie przyjmą ten odcień tego papieru, który jest pod spodem, bo one są przezroczyste. I nie chcę ich dawać jakoś bardzo dużo, ale w niektórych punktach takich... O, ta jest taka mega duża, więc tu ładnie się wpasuje. I troszkę takich mniejszych gdzieś. I tu jeszcze są pewnie takie mini, tylko trzeba je wyłowić. O, tu. Nie, cekinów nie chcemy. Takie maleństwa jakieś. O, tu są. Troszkę tego błysku tu się przyda. Kochani, jak mogłabym to podsumować? No nie są to papiery dla mnie. Ja zdecydowanie bardziej wolę takie solidne, porządne papiery. Gdzieś tam 250 gramowe, takie nasze, które posiadamy. No wiadomo, cena jest tutaj niewielka, więc ciężko mi też powiedzieć, jak ktoś chce popróbować i nie chce, wiecie, zabawy ze scrapbookingiem i nie chce wydawać pieniędzy na papiery. Też nie chciałabym tak powiedzieć, ponieważ używając takich właśnie papierów ktoś może się bardzo zniechęcić, bo osoba taka, wiecie, niedoświadczona trochę w skrapowaniu, no na pewno będzie miała problem w tym momencie z tym, więc no chyba bym tego nie doradzała. Przynajmniej ja ze swojej strony. Wiecie, ja zawsze mówię, być może ktoś ma inne zdanie, ale jeżeli chodzi o pracę na takich kiepskich jakościowo papierach, no szybko można stwierdzić, nie, to nie dla mnie, tego się nie da robić. No, to tak nie jest, nie? Polecałabym zakup jednak takich fajnych naszych papierów, wiecie, o takiej porządnej gramaturze, gdzie jak się go złapie, to się go trzyma, a nie jak się go złapie, to się boi, że się mi zaraz w rękach rozpadnie. Więc no, wiecie pewnie, co mam na myśli. Że jeżeli chodzi o papiery, to warto sobie dołożyć troszeczkę więcej i kupić po prostu takie normalne. A jeżeli jest ktoś, kto lubi takie wyzwania, życzę miłej zabawy. Ja na pewno po niej nie sięgnę. To nie jest, wiecie, zupełnie moja bajka. No może jakoś sobie tutaj poradziliśmy, bo nie jest jakoś taka ta kartka, wiecie, beznadziejna, ale jest to ograniczone, to wzornictwo nie jest tak bogate jak nasze, więc nie mamy tutaj takich możliwości twórczych, że tak bym to nazwała. Mam wrażenie, że jeszcze gdzieś miałam perełeczkę, ale gdzie? Tego nie wiedzą nawet najstarsi górale. Pewnie spadnie, jak podniosę. I nie, to nie dla mnie. Aczkolwiek karteczka nie jest jakaś bardzo zła, bardzo mi się podoba. Wyszła nawet ciekawie. Myślę, że te dodatki koronkowe, te, wiecie, te kuleczki zrobiły całą robotę, bo tak naprawdę z tego, co mieliśmy tutaj, no nic by się nie wyciągło takiego wybitnego.
Ja nie mówię, że ta kartka jest wybitna, ale wiecie, co mam na myśli. Nic nie bylibyśmy w stanie tutaj z tego wyciągnąć. Z tego, co nam jakby oferuje ta kolekcja. Nie jest jakąś tragedią w sensie jakości wydruku, bo takie nawet fajne, nie ma tej pikselozy, to o czym opowiadałam. No ale wiecie, to nie tylko o to chodzi, nie? Jednak jak mamy nasze papiery, mamy tam dodatki. Oczywista oczywistość, że można na przykład mieć to tam gdzieś na bazy, na podbicia, a gdzieś sobie to łączyć z kolekcjami naszymi, ale z drugiej strony w moim odczuciu, w mojej opinii papiery w kolorach dosyć ciekawe, bo te kolory naprawdę takie ładne były i przyjemne, to nie były jakieś takie, żebym powiedziała, to są brzydkie kolory. Natomiast jeżeli chodzi o jakość tych papierów i ich gramaturę przede wszystkim, to nie jest moja bajka, ja bym już po nie nie sięgnęła. O kurczaczek, ale jeżeli chcecie popróbować, no to zawsze można przekonać się na własnej skórze, jeżeli, tak jak już to mówiłam chyba 1000 razy, że jeżeli ktoś jakby wiecie, no ma wprawę, może pracował na takich cienkich papierach, to nie przysporzy mu to jakiegoś większego problemu. Ja uważam, że żeby tak się męczyć, wiecie, i szarpać z tym, to nie. To ja wolę po prostu nasz papier. No ale kartkę zrobiliśmy. Nie należy ona do jakichś takich, wiecie, najgorszych prac, które nie wiem, nie mogę patrzeć, bo widzę, że to tu wszystko podbiega. To, co mówiłam, że tu ważna jest ta, wiecie, to szybkie działanie. Może tutaj trochę za mocno chlapnęłam do góry, ale już nie wiem, czy to ścierać, boję się. Nie, już teraz to tak. Tutaj trzeba szybko działać. Czekajcie, widać mnie? Widać. Tu trzeba szybko działać, czyli po prostu nanosimy sobie ten klej dosyć gęstawy na papier i szybciutko rozsmarowujemy. Ja teraz jak patrzę pod światło, to tu w tym miejscu, tu, wiecie, tu gdzie ten klej szedł, można by tam zauważyć takie, gdzie ten klej był mocowany. Nie wszędzie, być może tu może za bardzo podgięłam te, jak teraz wsuwałam, no nie wiem. W każdym bądź razie trudne papiery do pracy, bardzo cienkie, ładne kolory, niska gramatura, wydruk jakby z samych, może nie wydruk, tylko wiecie, no, ten wydruk, te grafiki na papierach całkiem znośne, nie są jakieś mocno napikselowane, jak to czasem widzimy, jak to czasem wygląda nawet w oryginalnych kolekcjach papierów. Bardzo takie rozmyte, akwarelowe, więc pewnie to tam zagłusza różne takie defekty, jak to się mówi. Ale tutaj, gdyby one były grubsze, powiedziałabym im tak, natomiast za to, że są takie naprawdę cieniutkie szmateczki, takie 80-90 gram, myślę, że one mają, dla mnie one już w tym momencie no, przegrywają. Ale spodziewałam się gorszego efektu tutaj. Ostatecznie karteczka mi się podoba, jest naprawdę taka urocza i nadaje się do podarowania. Myślę, że nie jest to jakiś taki, wiecie, projekt, w którym powiedziałabym, że nie wiem, nie przyznaję się, że jest beznadziejny, ale jak na ilość pracy, którą musiałam w to włożyć i się tutaj naszarpać z tym, uważam, że to jest zupełnie nieopłacalne. No i też to, że nie mamy tych dodatków takich, wiecie, digi grafik. Oczywiście właśnie można się wspomóc jakimiś digi grafikami, jeżeli ich tu brakuje w tych kolekcjach. Myślę, że też to nie będzie problemem. Zostawiam to waszej decyzji. Widzicie ten efekt, widzicie jak się pracowało, widzieliście jak one wyglądały, jeżeli chodzi o ich jakość kolorystykę i tak dalej. No i wiecie, no, dla mnie nie korzystałabym z nich, chyba że zdarzyłoby się coś, że zabrakło mi jakiegoś koloru, gdzieś tam coś mi, wiecie, jakiś kawałek papieru, no to ewentualnie tak. One mogłyby się sprawdzić w origami, o. Myślę, że chociaż origami chyba ma jeszcze cieńsze papiery, nawet w rozetkach by mi się to tutaj nie do końca sprawdziło, bo jakbym to bigowała na tej naszej bigownicy, myślę, żeby się to przebijało, więc tutaj trzeba by było bardzo ostrożnie z tym pracować, więc też mogłoby to przysparzać problemu i też nie wiem, jakbym to przebigowała, potem to zagięła, jakby to wyglądało. Trudno mi jest powiedzieć. To jest takie fajne do oprawienia prezentu, do zrobienia torebki prezentowej, takiej, wiecie, żeby sobie tylko przebić na uszka, jak robiliśmy chyba na scraplecie albo wiośnie.
już nie pamiętam, takie torebeczki prezentowe, albo Scrablato, to było w ubiegłym roku, to taki arkusz mógłby się fajnie nadać, bo on nie jest taki sztywny, świetnie by się poddawał tym naszym zagięciom. Trudno byłoby go bigować na bigownicy, bo myślę, że łatwo można by było to, co wspominałam, przebić go, ale można by go na przykład sobie ołóweczkiem zaznaczyć i po prostu go przegiąć normalnie, wiecie, tak ręcznie i wtedy by to grało. Więc ja bym je polecała do robienia torebek, jakichś takich właśnie delikatnych elementów, na których nie potrzeba nam jakiegoś takiego, wiecie, takiej dużej gramatury. Nie przekreślam je do kartek, ale trzeba tutaj mocno takiej uwagi, dobrego klejenia, szybkiej reakcji, szybkiego rozsmarowywania kleju, żeby klej nie był zbyt leisty, bo zamoknie papier i jest po ptoszkach, więc musiałby być taki dosyć gęsty. Ten mój jest taki gęstawy, więc on w miarę sobie tu poradził, bo widzicie, nie ma takich... Nie ma tych, że jak spojrzycie, tak, że widzicie takie mokre plamy naokoło. Więc to jest kwestia tej gęstości kleju. Karteczka wygląda tak, ocencie sami. Czekam na Wasze komentarze. Co sądzicie o tak cienkich papierach? Czy pracowaliście z nimi? Jak w ogóle Wam się podoba efekt tej pracy? A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia do następnego razu. No, widzimy się na kolejnym filmie w sobotę. Uważajcie na siebie i pa, pa.